Politycy na celowniku Najwyższej Izby Kontroli jest oficjalne zawiadomienie w sprawie afery GetBack. Prezes NIK Marian Banaś skierował je do prokuratora generalnego. Wśród osób, których zawiadomienie dotyczy, są Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro. Poza nimi są także urzędnicy państwowi, prokuratorzy czy sędzia. GetBack to afera, która pozbawiła tysiące ludzi oszczędności życia. Bartosz Filipowicz. Jedna z największych afer po aferze FOS. Tak, prezes Najwyższej Izby Kontroli ocenia aferę GetBack, która wybuchła za rządów Prawa i Sprawiedliwości i złożył zawiadomienie bezpośrednio do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości w tej sprawie. Potwierdził, że zrobi wszystko, aby ta sprawa została naprawdę wyjaśniona, a ludzie w przyszłości odzyskali przynajmniej część swoich pieniędzy. Z raportu NIK wiemy, że chodzi nawet o 3,5 miliarda złotych. Na tyle według kontrolerów zostało oszukanych ponad 9 tysięcy osób, bo GetBack ze spółki skupującej długi miało się stać piramidą finansową. Spółka była bardzo mocno wspierana przez polityków PiS. Wiele ludzi traktowało, że to, co mówią politycy, najważniejsi politycy ówczesnej władzy, było gwarancją. Jak twierdzi prezes NIK, działania Komisji Nadzoru Finansowego, prokuratury i polityków przez 7 lat były w tej sprawie nie tylko niewystarczające i są na to twarde dowody. Pewne osoby wysoko postawione, pełniące ważne funkcje państwowe, wywierały wręcz presję na to, aby ta sprawa nie została do końca wyjaśniona. W zawiadomieniu do prokuratury są nazwiska 21 osób, urzędników, prokuratorów i polityków. Chodzi m.in. o byłego premiera w rządzie PiS, Mateusza Morawieckiego i jego ministrów, w tym byłego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę czy Bogdana Święczkowskiego, obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Część ludzi popełniło samobójstwo, dlatego że nie było w stanie spłacić swoich kredytów. Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie nie ma sobie nic do zarzucenia. Na tę aferę zareagowały instytucje państwa w sposób właściwy. Wiarygodność NIK-u pod kierownictwem pana Banasia jest żadna. Jak pan prezes Banaś był dla nich dobry, bo działał w ich ocenie korzystnie, to mówili o nim, że jest kryształowy. Dzisiaj mówią, że jest politykiem. Zawiadomienie do ministra sprawiedliwości to prawdopodobnie ostatnie takie działania Mariana Banasia jako prezesa NIK, bo skończyła się jego kadencja. W Sejmie odbyły się przesłuchania kandydatów na to stanowisko. PiS zaproponowało swojego byłego posła Tadeusza Dziubę. Był wiceszefem NIK za ich rządów. Był wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli, więc zna tę instytucję od środka. I odsunięty przez prezesa Banasia. No więc właśnie dlatego, że pan Banaś podejmował decyzje polityczne. Dziuba wpływał na kontrolerów NIK, by zmieniali ustalenia, twierdzi Marian Banaś. Taka jego rola była, aby raporty były przychylne dla rządzących, a nie pokazywały rzeczywistego stanu rzeczy. Cześć, witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj będzie krótko, sprawa jest rozwojowa, więc tutaj za dużo chyba powiedzieć też nie mogę, no ale postaram się powiedzieć tyle, ile wiem, ile udało mi się znaleźć. Chodzi o aferę GetBack. Ta afera GetBack co prawda wypłynęła 7 lat temu. W sumie 7 lat mija od wybuchu jednego z największych skandali finansowych ostatnich lat, czyli afery GetBack, pisowskiej afery. Firma pożyczała pieniądze na rynku, kupowała za nie niespłacone długi, wpadła jednak w kłopoty finansowe i blisko 10 tysięcy ludzi straciło ponad 2 miliardy złotych. Nie 2 miliony, 2 miliardy złotych. Czy kryzys GetBack został wywołany celowo po to, by przejąć pieniądze ludzi, którzy kupowali obligacje tej firmy? Jak wiecie, pisowcy sięgali wszędzie głęboko do kieszeni każdego Polaka i nie zawahali się doić nawet tych najbiedniejszych. Ta sprawa GetBack, tak mi się wydaje, że wstrząśnie PiS-em, bo w tle są nazwiska w sumie ważnych polityków. PiS oczywiście to bagatelizuje, próbuje przypisać to koalicji, ale to już jest klasyka. Wszyscy, moi drodzy, doskonale pamiętamy, jak PiS potrafił ścigać swoich politycznych przeciwników. Ale gdy Polacy stracili w sumie 3,5 miliarda złotych w aferze GetBack,
udawali i udają dalej, że nic się nie dzieje. NIK wskazał winnych wśród najważniejszych polityków: Morawiecki, Ziobro, Kamiński, Wąsik, Godzilla, czyli obecny prezes Trybunału. No, tak mniej więcej wyglądało państwo PiS, czyli dojenie każdego bez litości. Ten raport, który został przedstawiony, on jest bardzo dobry, jest szczegółowy. Są przesłuchani główni politycy PiS-u, którzy dokładnie mówią, czego nie zrobili albo co zrobili, żeby do tego doszło. W związku z tym prokurator krajowy ma materiał gotowy, ma gotowca, mówiąc wprost. I oczekujemy jasnych decyzji i oskarżeń i zarzutów dla polityków. Bo ci politycy powinni się znaleźć za kratami za to, co zrobili. Bo wielu ludzi popełniło samobójstwo, bo nie miało jak spłacić swoich kredytów, bo zawierzyło państwu polskiemu za czasów PiS-u i politykom, że będzie to fantastyczny pomysł na to, żeby pomnożyć swoje pieniądze. Otóż od samego początku do końca była to piramida finansowa i w to byli zamieszani i ludzie z KPRM-u, i ludzie z KNF-u, i ludzie z prokuratury. I wszyscy oni, łącznie z politykami, muszą ponieść za to odpowiedzialność. Najwyższa Izba Kontroli, a dokładnie Banaś, tak, ten Banaś, który według PiS-u jest teraz niewiarygodny. Jak pamiętamy, PiS bardzo mocno chciał i udało mu się za jego rządów wcisnąć na prezesa NIK-u, no, tylko dlatego, że wywodził się z PiS-u. No ale jak się zerwał Kaczyńskiemu ze smyczy, to Banaś nagle jest niewiarygodny, jest stronniczy i tak dalej, ale to też już jest klasyka. Gdyby był posłuszny Kaczyńskiemu, byłby najbardziej wiarygodnym człowiekiem na świecie. A że się zerwał ze smyczy Kaczyńskiego, tak się stał niewiarygodny. No ale pomijając ten drobny szczegół, tak wspomniałem, Najwyższa Izba Kontroli złożyła zawiadomienie do prokuratury w związku z aferą GetBack. Dokument ma obejmować 21 osób, w tym czołowych urzędników państwowych, prokuratorów, sędziego, przedstawicieli instytucji nadzorujących rynek finansowy oraz członków zarządu kilku spółek, czyli cała klika pisowska. Wśród nazwisk wymienionych w zawiadomieniu mają znajdować się m.in. Morawiecki, Ziobro. W poniedziałek prezes NIK-u Marian Banaś był o to pytany w RMF-ie. Jak powiedział, dzisiaj takie zawiadomienie oficjalnie zgłosimy do Ministerstwa Sprawiedliwości. Afera GetBack jest niczym jak scenariusz do filmu gangsterskiego. Otóż pojawia się władza, która ma na ustach Prawo i Sprawiedliwość i za czasów tej władzy powstaje piramida finansowa. Piramida finansowa, która ma na celu wyciągnięcie pieniędzy z kieszeni Polaków. Mało było afer polityków PiS-u, którzy wyciągali pieniądze z budżetu. To jeszcze teraz wpadli na pomysł, że będą wyciągać z portfeli Polaków. No i tak się stało. Ta spółka weszła na giełdę, była bardzo mocno wspierana przez polityków PiS-u i była bardzo mocno wspierana przez prorządowe media. Co to oznacza? To oznacza, że wielu ludzi traktowało, że to, co mówią politycy, najważniejsi politycy ówczesnej władzy, było gwarancją, że będą to bezpieczne obligacje. I dlatego też 9,5 tysiąca ludzi zawierzyło i zakupiło za kwotę prawie 3,5 miliarda złotych. Jak się mleko wylało, jak to powiedział pan Morawiecki podczas przesłuchania, do akcji wkroczyła prokuratura Ziobry. Tak, ci panowie się, jak wszyscy wiemy, nie za bardzo lubią, ale w tej sprawie współpracowali. Prokuratura Ziobry po prostu tą sprawę tuszowała. Ta cała afera, pisowska afera, jest największą aferą po aferze FOS, która pozbawiła prawie 9,5 tysiąca ludzi oszczędności ich życia na kwotę 3,5 miliarda złotych.
Ja tylko wam przypomnę, jak pisowcy ujadali o aferze Amber Gold. Ja już tutaj raczej nie będę za bardzo się też rozwodził o aferze Skok Wołomin, gdzie też pisowscy notable brali udział, może tam w skrócie powiem. I tutaj tylko dlatego, że organy państwowe, w tym też KNF, tak zwany wymiar sprawiedliwości, pisowski wymiar sprawiedliwości, zawiodły. Zamiast dbać o interesy obywateli, chronić ich praw, uczestniczyły w tym procederze. Chodzi o to, że zaniedbały swoje obowiązki wynikające z ustawy, a to spowodowało, że ci ludzie niestety zostali pozbawieni oszczędności swojego życia do tego stopnia, że nawet kilku z nich popełniło samobójstwo. Ale co to jest tam dla pisowców, nie? Jeden obywatel w tą czy w tamtą nie gra roli. Sprawa w sumie wywołała sporo komentarzy. Zarządów PiS-u pierwszy raz w historii państwo zamiast chronić oszczędności Polaków samo wyciągało im pieniądze z kieszeni, ale tutaj też teoretycznie nie powinniśmy się temu dziwić. Oni mają to w DNA. Afera GetBack to 9,5 tysiąca oszukanych obywateli i 3,5 miliarda złotych strat. Ja już kiedyś mówiłem o pisowcach, że mają rozmach skurwysyny. Oni tam na miliony się nie łapią, bo dla nich to są drobne. Moi drodzy, rzecz jasna i oczywista, że ta afera jest dość głośna. I telewizja za rubliki, i tak jak wam na początku powiedziałam, próbuje przypisać to obecnie rządzącym, politykom Koalicji Obywatelskiej, a przynajmniej powiązać niektórych z tych uczestników właśnie z politykami Koalicji Obywatelskiej. Ale to też już jest, jak wszyscy doskonale wiemy, klasyka. Republika dotarła do akt sprawy afery GetBack. Sypie się wersja biznesmena zaprzyjaźnionego z politykami Platformy Obywatelskiej. Powiązani z nim ludzie mają już wyroki lub akty oskarżenia. Piotr Osiecki, blisko związany z politykami PO biznesmen, pod zarzutami może być zadowolony z raportu NIK w sprawie afery GetBack. Według Izby transakcja, na której Osiecki zarobił miliony, odbyła się zgodnie z prawem. Twierdzenia NIK całkowicie jednak rozchodzą się z ustaleniami prokuratury i sądu. Kilka dni temu w pokrewnym wątku prokuratura skierowała akt oskarżenia wobec kuzyna żony Osieckiego, a wcześniej, jak dowiedziała się Republika, do winy przed sądem przyznał się ojciec bliskiego współpracownika biznesmena. Ustalenia Najwyższej Izby Kontroli nie powinny jednak dziwić, bo o kontrolę wnioskował sam Osiecki w trakcie osobistego spotkania z Marianem Banasiem. Więcej znajdą Państwo na portalu Republiki. Chyba tutaj nikogo nie dziwi, że w tej szczujni ani słowa nie było o politykach powiązanych z PiS-u czy Solidarnej Polski, a tylko o koalicji, ale to już, jak powiedziałem, jest klasyka, tu nawet nie ma co komentować. Tak czy inaczej, moi drodzy, państwo jako państwo zbudowało piramidę finansową, do której promocji użyto wszystkich dostępnych narzędzi. A działo się to za rządów PiS, za przyzwoleniem ówczesnego premiera, czyli Morawieckiego, i ministra sprawiedliwości Ziobry. I to nie jest zwykły skandal finansowy. To jest układ polityczno-biznesowy, w którym państwo zamiast stać po stronie ludzi, stanęło po stronie brudnych interesów. Pozwólcie, że wam tutaj przytoczę chronologię, ale skoku Wołomin, też tej afery, gdzie brali udział pisowcy, gdzie wyciekło ponad 3 miliardy złotych, a chronologia wydarzeń była mniej więcej taka. Ze skoku
wycieka ponad 3 miliardy złotych. Na prywatne konto Biereckiego, szefa SKOK-u, wpływa 150 milionów złotych. Bierecki próbuje ulokować w Getin Banku 70 milionów złotych. Czarnecki odmawia, bo podejrzewa pranie brudnych pieniędzy. Słyszeliście o tym, co Morawiecki chciał za złotówkę ten bank wykupić. Ale dojdziemy do tego. Prawnik Komisji Nadzoru Finansowego trafia do banku Solorza z Polsatu, o tym też było głośno. Zatrudnia tam Gawryluk na stanowisku dyrektorskim. Lecą głowy. Taki zbyt dociekliwy dziennikarz, Getin Bank wpada w kłopoty po zmianie przepisów. Chrzanowski z KNF-u proponuje pomoc za 40 milionów i prawnika, tego samego co u Solorza. Przedstawiciel prezydenta, wtedy Dudy, lobbuje za przyjęciem Getin Banku. Czarnecki nagrywa rozmowę. Kontrola firm Czarneckiego i teraz tak, 17 listopada nowela ustawy, która dopuszcza administracyjne przejęcie banku. 8 listopada złożenie zawiadomienia o przestępstwie. 13 listopada prasa ujawnia nagranie, KNF wpisuje Idea Bank na listę ostrzeżeń. To jest taki typowy scenariusz węgierski. Oligarchowie przychylni władzy mają spokój, niewspółpracujący z władzą tracą majątki. Prawnik z KNF-u jest członkiem od zbierania dla partii haraczy. Z kolei reporterzy Superwizjera TVN24 Maciej Duda i Łukasz Ruciński ustalili z kolei, że sędzia Waldemar Żurek domaga się pilnych wyjaśnień od prokuratora krajowego Dariusza Korneluka w sprawie postępowania prowadzonego wobec kontrolerów NIK zajmujących się aferą GetBack. Prokurator generalny Waldemar Żurek zwrócił się do prokuratora krajowego o przygotowanie pilnej, szczegółowej informacji dotyczącej aktualnego stanu postępowania przygotowawczego przeprowadzonego przez prokuraturę okręgową w Radomiu, w szczególności jego zakresu przedmiotowego oraz osób, wobec których się to toczy. I tutaj to przekazała prasie prokurator Ewa Wrzosek, radca generalny w biurze ministra. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo. Afera GetBack to jedna z największych afer finansowych ostatnich lat z ponad 3,5 miliardami złotych strat i blisko 10 tysiącami osób pokrzywdzonych, poszkodowanych. To dramat tysięcy obywateli, którzy zaufali instytucjom finansowym działającym na polskim rynku pod nadzorem państwa. Z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli wynika, że zarówno Komisja Nadzoru Finansowego, jak i organy ścigania, w tym prokuratura, dopuściły się szeregu poważnych zaniechań. W związku z tym ja mam kilka pytań do Najwyższej Izby Kontroli. Po pierwsze, jakie były najbardziej istotne zaniedbania ze strony Komisji Nadzoru Finansowego i prokuratury? Czy Najwyższa Izba Kontroli może wskazać, dlaczego mimo licznych sygnałów o nieprawidłowościach reakcja państwowych instytucji była tak opóźniona i nieskuteczna? Czy w trakcie kontroli NIK natknęły się na przesłanki sugerujące możliwe powiązania osób zarządzających GetBack z decydentami politycznymi lub urzędnikami państwowymi? Czy badano możliwość wywierania wpływu politycznego na prokuraturę lub KNF w celu powstrzymania lub ograniczania ich działań? Czy według NIK działania prokuratury, a może ich zaniechanie mogły skutkować utrudnieniem pełnego wyjaśnienia sprawy
i ochroną interesów osób powiązanych z tą aferą, zwłaszcza w kontekście powiązań z sektorem bankowym czy Skarbem Państwa. I chciałabym również zapytać, dlaczego nie dokonano rzetelnej inwentaryzacji ani realnej wyceny majątku w GetBack po ogłoszeniu niewypłacalności spółki, a w szczególności wyceny certyfikatów inwestycyjnych, to znaczy de facto wyceny wartości nabytych pakietów wierzytelności. Jak to możliwe, że proces dochodzenia wierzytelności wobec dłużnika przebiegał bez podstawowego narzędzia, jakim jest pełna, niezależna wycena majątku? Czy według Najwyższej Izby Kontroli mogło to prowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli i ograniczenia ich szans na odzyskanie środków? I wreszcie, czy w ocenie Najwyższej Izby Kontroli obecny system ochrony inwestorów detalicznych oraz nadzoru nad rynkiem obligacji korporacyjnych jest wystarczający? Jakie systemowe zmiany są dzisiaj niezbędne, by uniemożliwić powtórzenie takiej sytuacji w przyszłości? Dziękuję bardzo. Moi drodzy, ale ta afera GetBack, to żeby być, nie wiem, no w porządku, wydaje mi się, że nie tylko są politycy PiS w to umoczeni. No jak powiedziałem, NIK przedstawił raport o aferze GetBack. Zatem raz jeszcze przypominam o tutaj powiązaniach naszego Szymusia, konia trojańskiego Hołowni, z Pawłem Gierlińskim, który kontrolował GetBack. Gierliński, to dygnitarz zakonu maltańskiego i były TWSB, związany z firmą Primo Coltert, która robiła biznes z putinowskim Alfa Bankiem. W tym komentarzu który chyba trafnie uporządkuje to, co się w ostatnim czasie działo w związku z ostatnimi aferami PiS-u, no tutaj dodać należy tylko tezę, że o kierowaniu własnych milionerów i miliarderów przez PiS właśnie przez takie sztuczki. I tu, jak wspominałem, jeden obecny miliarder się jednak postawił, chcąc ratować Getin, bank, który miał mu być odebrany planem Zdzisława, czym wzniecił niemały pożar w obozie byłej pisowskiej władzy. Po kilku latach dziś w Polsce Najwyższa Izba Kontroli złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie jednej z największych afer, GetBack, jedna z największych afer finansowych w historii Polski. Prawie 10 000 osób zostało oszukanych na kwotę prawie 3,5 miliarda złotych. W zawiadomieniu pojawia się nazwisko byłego premiera Mateusza Morawieckiego, dzisiaj szefa EKR-u. Instytucja polska, państwowa, stwierdza, że jako osoba odpowiedzialna za nadzór dopuścił się zaniechań, które umożliwiły ten dramat tysięcy ludzi. I chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że to nie był zwykły skandal, to był układ polityczno-biznesowy, w którym państwo stało po stronie brudnych interesów, a nie ludzi. I nie możemy udawać, że się nic nie stało. Człowiek z takimi zarzutami nie może przewodniczyć Europejskiej Partii Politycznej. Pan Mateusz Morawiecki powinien natychmiast ustąpić z funkcji szefa EKR. Przyzwoitość, wiarygodność i odpowiedzialność wobec milionów poszkodowanych obywateli tego wymaga. Bardzo dziękuję. Moi drodzy, i tym pozwólcie, że zakończę, bo tak jak powiedziałem, to jest w sumie wypłynął świeży temat, mimo że stara sprawa, ale wtedy była zamiatana przez pisowców pod dywan. Zresztą po to PiS obsadził cały wymiar sprawiedliwości, żeby chronić siebie nawzajem. Powiem wam tak, oby nigdy więcej te pazerne świnie do władzy się nie dorwały, bo tak wam już niejednokrotnie mówiłem, to co my wiemy, to jest wierzchołek góry lodowej. Oni kradli miliardy, nie oszczędzili nikogo, nawet biednych ludzi. Udają wielkich patriotów, udają zatroskanych o nasz kraj, a tak naprawdę mają i
ludzi i nasz kraj głęboko w dupie. Dla nich liczy się tylko kasa, tylko i wyłącznie kasa. Zresztą to widać po ich obecnym zachowaniu. Plują na obecny rząd, plują na nasz kraj, byle tylko oczernić, byle dorwać się do władzy, byle dorwać się znowu do kasy. I powinniśmy robić wszystko, by ta zorganizowana grupa przestępcza o nazwie PiS nigdy więcej do władzy nie wróciła. Bo nazwę ich ludźmi, ci ludzie zrujnują nasz kraj doszczętnie, jeśli się teraz dorwą do władzy. Także w Sucharze Dnia całą konferencję o tej aferze GetBack wam wrzucę. Tam jest około 13-14 minut. Jak macie ochotę, sobie ją posłuchajcie. Jeśli wyjdą jakieś nowe informacje, oczywiście się z wami nimi podzielę. A dzisiaj wam już bardzo dziękuję i widzimy się przy następnym materiale. No dzisiaj było tak, można powiedzieć, na poważnie, ale trzeba pokazywać te wszystkie łajdactwa i skurwysyństwa tej kliki złodziei i dewastatorów naszego kraju. Także jeszcze raz wielkie dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia przy następnym materiale. Hej! Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo. Chcieliśmy dzisiaj z Panem Posłem Jońskim poruszyć temat absolutnie ważny, który bulwersuje opinię publiczną i który musi mieć finał, sprawa, która musi mieć finał w prokuraturze. Dlatego też dzisiaj z satysfakcją odnotowujemy to, że Najwyższa Izba Kontroli złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie afery GetBack. 21 osób, w tym najwyżsi urzędnicy, politycy partii PiS, prokuratorzy, urzędnicy nadzorujący rynek finansowy w oparciu o bardzo szczegółową kontrolę Najwyższej Izby Kontroli ustalono to, że osobami odpowiedzialnymi za tą gigantyczną aferę, w której zostali poszkodowani zwykli inwestorzy, Polacy, Polki, udział mieli czołowi politycy partii PiS. Zawiadomienie obejmuje, Szanowni Państwo, Mateusza Morawieckiego, Zbigniewa Ziobrę, Mariusza Kamińskiego, ale także Macieja Wąsika, który z ramienia koordynatora służb specjalnych uczestniczył w posiedzeniach Komisji Nadzoru Finansowego. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że afera GetBack to jest afera spółki, która zajmowała się skupem niespłaconych długów. Finansowała to emisją obligacji sprzedawanych głównie osobom indywidualnym. I właśnie osoby indywidualne są w tej aferze poszkodowane. Tysiące ludzi straciło oszczędności życia. Liczba poszkodowanych, to są ustalenia moje, pana posła Jońskiego, ponad 9 tysięcy osób fizycznych, ponad 9200 podmiotów. Wysokość strat szacowana jest w zależności od źródeł na kwotę 2,5–3,5 miliarda złotych. Chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, ta sprawa również bulwersuje w całej Unii Europejskiej, jak instytucje państwa, wtedy nadzorowane przez partię PiS, przez partię Kaczyńskiego, zawiodły i jak doprowadziły do tych strat, które dotyczyły zwykłych obywateli. Szanowni Państwo, afera GetBack jest niczym jak scenariusz do filmu gangsterskiego. Otóż pojawia się władza, która ma na ustach Prawo i Sprawiedliwość i za czasów tej władzy powstaje piramida finansowa. Piramida finansowa, która ma na celu wyciągnięcie pieniędzy z kieszeni Polaków. Mało było afer polityków PiS-u, którzy wyciągali pieniądze z budżetu. To jeszcze teraz wpadli na pomysł, że będą wyciągać z portfeli Polaków. No i tak się stało. Ta spółka weszła na giełdę, była bardzo mocno wspierana przez polityków PiS-u i była bardzo mocno wspierana przez prorządowe media.
Co to oznacza? To oznacza, że wielu ludzi traktowało, że to, co mówią politycy, najważniejsi politycy ówczesnej władzy, było gwarancją, że będą to bezpieczne obligacje. I dlatego też 9,5 tysiąca ludzi zawierzyło i zakupiło za kwotę prawie 3,5 miliarda złotych. Jak się mleko wylało, jak to powiedział pan Morawiecki podczas przesłuchania, do akcji wkroczyła prokuratura Ziobry. Tak, ci panowie się, jak wszyscy wiemy, nie za bardzo lubią, ale w tej sprawie współpracowali. Prokuratura Ziobry po prostu tą sprawę tuszowała, zamiatała pod dywan, żeby nikt w Polsce za to nie odpowiedział. Otóż mamy do czynienia z udziałem instytucji państwa do mataczenia i wyprowadzenia pieniędzy na tak zwaną piramidę finansową. Bardzo wiele osób poszkodowanych było w naszych biurach i powiedzieliśmy, że tej sprawy po prostu też nie zostawimy i myślę, że nie tylko u nas, ale też w innych, dlatego że ludzie całe majątki tracili, całe majątki. I dlatego też ten raport, który został przedstawiony, on jest bardzo dobry, jest szczegółowy, są przesłuchani główni politycy PiS-u, którzy dokładnie mówią, czego nie zrobili albo co zrobili, żeby do tego doszło. W związku z tym prokurator krajowy ma materiał gotowy, ma gotowca, mówiąc wprost. I oczekujemy jasnych decyzji i oskarżeń i zarzutów dla polityków. Bo ci politycy powinni się znaleźć za kratami za to, co zrobili. Bo wielu ludzi popełniło samobójstwo, bo nie miało jak spłacić swoich kredytów, bo zawierzyło państwu polskiemu za czasów PiS-u i politykom, że będzie to fantastyczny pomysł na to, żeby pomnożyć swoje pieniądze. Otóż od samego początku do końca była to piramida finansowa i w to byli zamieszani i ludzie z KPRM-u, i ludzie z KNF-u, i ludzie z prokuratury. I wszyscy oni, łącznie z politykami, muszą ponieść za to odpowiedzialność. Szanowni Państwo, jest to afera, gdzie pojawiają się największe polityczne nazwiska ludzi powiązanych z PiS-em. Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro, Bogdan Święczkowski, brak nadzoru finansowego nad tą spółką, ale również współpraca, w mojej opinii, grup przestępczych z prokuraturą po to, żeby doprowadzić do tego niekorzystnego gospodarowania wartością spółki. Efekt odzyskanych 40 milionów, a to, co się stało, 3 miliardy strat zwykłych ludzi, zwykłych podmiotów gospodarczych, którzy zostali zostawieni sami sobie. I wtedy, kiedy były okoliczności, kiedy działaliśmy z panem posłem w interesie publicznym, czy to były czasy pandemii, czy elektrowni w Ostrołęce, czy afery RARS, zawsze podejmowaliśmy interwencje. Ale tutaj tak naprawdę również pokazują to media w oparciu o raport NIK-u, o przesłuchania świadków, mieliśmy do czynienia z absolutną pajęczyną. Chcemy zadeklarować, że wykorzystamy jako posłowie do Parlamentu Europejskiego nasze wszystkie możliwości dotyczące również kwestii europejskich związanych z nadzorem finansowym. Ta sprawa musi być wyjaśniona do dnia. Do tej pory ludzie PiS zdaje się, że śpią spokojnie, ale chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, raport NIK-u jest raportem oskarżenia państwa PiS, które doprowadziło do tego, że zwykli ludzie zostali poszkodowani. Bardzo prosimy również o to, apelujemy do prokuratora generalnego, żeby wtedy, kiedy już dzisiaj trafiły te zawiadomienia dotyczące 21 osób, żeby objął to postępowanie, to śledztwo, które będzie prowadzone, mam nadzieję, z całą stanowczością, swoim absolutnym nadzorem. To sprawa wagi państwowej. Państwo zawiodło, państwo PiS zawiodło, państwo współczesne, obecne musi pokazać, że jest silne, że jest skuteczne, że jest sprawcze i że rozlicza tych, którzy są odpowiedzialni za tą zbrodnię na oszczędnościach Polaków. Tak, i tak na koniec. Szanowni Państwo, po prostu ludzie oczekują, że instytucje państwa w takiej sytuacji będą reagować zdecydowanie i szybko.
a nie będą w układzie z tymi, którzy chcą oszukać zwykłych obywateli w Polsce. I myślę, że ludzie oczekują też, że w tej sprawie te wyroki będą bardzo surowe, ostre, żeby już nikt nigdy więcej po prostu nie wpadł na pomysł, żeby z politykami robić taki deal i robić skok na kasę i na ich portfele, bo tak de facto to było wyciągnięcie pieniędzy z kieszeni Polaków, takie perfidne, bezczelne, na rympał, mówiąc wprost. I przy pełnym wsparciu organów ścigania, żeby tą sprawę tak właśnie zostawić na koniec. Na szczęście kontrolerzy NIK-u, za co chcemy im też podziękować, zrobili naprawdę ogromną robotę i dziękujemy, że do tego wracają, że tego nie zostawili i mamy nadzieję, że tutaj prokurator krajowy będzie działał zdecydowanie. Dzisiaj te dokumenty, dzisiaj te zawiadomienia trafiają do prokuratury, więc jeśli prokurator krajowy obejmie to swoim nadzorem, to jest gwarancja, że ta sprawa po prostu nie utknie. A przy powołaniu zespołu prokuratorów, żeby można było szybciej rozpoznać, bo tych wniosków o zawiadomienie jest wiele i kilkanaście, to żeby to nie trwało miesiącami, można to przyspieszyć. Więc na to liczymy i tego oczekujemy i takie skierujemy z naszej strony wniosek i pismo do prokuratora krajowego. Ta sprawa, szanowni państwo, na koniec też pokazuje, jak bardzo ważne są niezależne i profesjonalne instytucje. I Najwyższa Izba Kontroli, która ma swoją autonomię, ale również kontrolerzy, którzy nie boją się wchodzić w sytuacje, w kontrole, które dotyczą tak poważnych spraw finansowych, to rzecz absolutnie ważna, ale też wnioski raportu NIK-u są jednoznaczne. Musi być uszczelniony, musi być lepszy nadzór finansowy nad instytucją, która odpowiedzialna za ten nadzór jest, czyli za KNF, ale również prokuratura. Prokuratura musi działać na rzecz zwykłych obywateli, a nie na rzecz polityków, którzy swoje brudne interesy próbują realizować, wymuszając bardzo często na prokuraturze. Ta sprawa musi być wyjaśniona do dna. Pojawiają tam się również w tej chwili w tej sprawie politycy, którzy mają immunitet europoselski. Również z panem posłem Jońskim i z całą delegacją Platformy PSL-u deklarujemy państwu, że w sytuacji, kiedy sprawa trafi do sądu, będą akty oskarżenia wobec tych ludzi, którzy są tutaj wymieniani w tej sprawie, z całą stanowczością Parlament Europejski będzie uchylał te immunitety po to, żeby mogli jak najszybciej usłyszeć zarzut. I ostatnim zdaniem, ponieważ jesteśmy w trakcie wyboru i posłowie będą wybierać za chwilę nowego prezesa jakże ważnej instytucji, Najwyższej Izby Kontroli, to chcę państwu powiedzieć, że z naszych też doświadczeń najważniejsze jest, żeby to była instytucja wolna od jakichkolwiek nacisków politycznych, żeby kontrolerzy, tak jak często to robili w ostatnich latach, mogli dalej swobodnie wykonywać swoją pracę. Natomiast niestety jeden z kandydatów, były poseł PiS-u, jak słyszymy i widzieliśmy w poprzednich latach, wpływał na treść raportów i próbował wpływać na kontrolerów. To jest absolutnie niedopuszczalne. Ale to jest właśnie myślenie według Kaczyńskiego. Wysłać swojego człowieka, żeby pilnował w NIK-u interesu partii politycznej i polityków oczywiście, a nie interesu Polski. Więc mamy nadzieję i trzymamy kciuki, że taki człowiek nigdy nie zostanie poparty. Jesteśmy co do tego przekonani, a NIK musi zachować tą swoją niezależność i taką transparentność, bo dzięki temu możemy między innymi takie i inne raporty przeczytać. Dzięki tym kontrolerom, którzy często po 20-30 lat swojego doświadczenia wykorzystują, żeby zrobić to w sposób profesjonalny. Mówimy oczywiście, pan poseł Joński i ja mówimy oczywiście o byłym wiceprezesie NIK, panu pośle Dziubie, który na szczęście już wiceprezesem tej instytucji nie jest, ale to był tylko przykład tego, że partia PiS w różnych konstelacjach personalnych próbuje mieć wpływ na raporty. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, nasza praca kontrolerów poselskich nie byłaby możliwa bez takiej codziennej sprawczej współpracy z kontrolerami, z kierownictwem NIK-u, więc to już niestety nie jest nasza decyzja, ponieważ jesteśmy w Parlamencie Europejskim, ale chcę tylko zwrócić uwagę, że kwestia wyboru prezesa NIK, później kwestia wyboru wiceprezesów NIK, to nie jest sprawa taka jak każda inna. To jest sprawa tego typu, że państwo polskie
musi patrzeć również polityką, każdemu rządowi na ręce w sposób absolutnie obiektywny, profesjonalny, rzetelny i bez wpływów politycznych. I takiej instytucji sobie życzymy. Mamy w tej chwili możliwość również współpracy z Europejską Agencją Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF, mamy prokuraturę europejską. To są instytucje europejskie, z którymi współpracujemy z panem posłem Jońskim, ale one muszą mieć także partnera w postaci Najwyższej Izby Kontroli, która jest niezależna, odpowiedzialna, a ten raport dotyczący GetBacku jest przykładem tego, że w NIK-u pracują absolutnie najwyżsi profesjonaliści. Bardzo Państwu dziękujemy za udział w konferencji. Dziękujemy.